Jak można zarabiać na wynajmowaniu mieszkań, nie mając mieszkania? To naprawdę jest możliwe. O tym rozmawiam z Janem Dziekońskim oraz o w ogóle rynku funduszy inwestujących w najem nieruchomości. Jest to część naszej audycji dłuższej, ponadgodzinnej o najmie. Temat najem instytucjonalny. Do tej pory mówiliśmy o najmie i takim prywatnym najmie, ale też mamy najem instytucjonalny i powiedzmy, że w Polsce część ludzi mieszka w ogóle w tych najmach, czy to mieszkaniach komunalnych, spółdzielczych, lokatorskich, różnych. Część mniejsza, znaczna wynajmuje od osób prywatnych i wchodzą fundusze. Fundusze, najpierw powiedzieliśmy sobie o PRS-ach, czyli to są te fundusze, które już są i są to niestety zagraniczne fundusze w Polsce. To są firmy, które zaczynają budować. Ich udział w tej chwili w rynku nieruchomości nie jest wielki, będzie się zwiększał, inwestują one zresztą w te lepsze, te ciekawsze miasta dla nich. I jeszcze druga rzecz o funduszach, to chciałem powiedzieć o REIT-ach, czyli o takiej ustawie o w ogóle możliwości tworzenia funduszy polskich, na przykład funduszy inwestujących w nieruchomości pod wynajem. I niestety ta ustawa była mielona, a w końcu chyba w zeszłym roku, jakoś tak w lipcu, to zdaje się, jeżeli dobrze pamiętam, w lipcu, przełom czerwca, lipca, ministerstwo ogłosiło, że w ogóle wycofujemy się jako rząd z prac nad tą ustawą, bo to spowoduje podwyżki cen mieszkań. No niespecjalnie chcę o tym dyskutować. Wielu polityków zresztą po opozycji, w ogóle z każdej partii uważa, że Polacy wolą mieć niż wynajmować i to jest takie przeświadczenie, walka ze spekulantami, ze złymi ludźmi. Ale chciałem powiedzieć o czym innym. Ten najem instytucjonalny po pierwsze ma lepsze trochę prawa niż najem nawet okazjonalny, wynajmujący. Ale po drugie to, co powiedziałeś, jest bardziej profesjonalny. Tutaj nie ma emocji. Ktoś, kto ma w najmie instytucjonalnym mieszkania, to jest zainteresowany tym, żeby mieć najemcę, który płaci i nie robi zbyt dużych kłopotów. I to jest jego wszystkie wymaganie i jego córka na pewno tego funduszu nie wróci, nie przyjedzie nagle na studia i nie będzie potrzebne mieszkanie. To jest pewne. Jak w ogóle widzisz zarówno to, że zrezygnowano z pracami na tych rejtach i my jako nie możemy odkładać na własną emeryturę, inwestując w te fundusze, i jak widzisz w ogóle rozwój też inwestowania, najmu instytucjonalnego w Polsce, jego perspektywę? Jak sądzisz, co będzie? Super pytania, bardzo się cieszę, że o to pytasz, bo ja zawodowo przede wszystkim się zajmuję po prostu doradzaniem firmom nieruchomościowym w różnych tematach. Ostatnio właśnie między innymi w PRS-ie w tematyce tak zwanego najmu instytucjonalnego. Rozszyfrujmy najpierw może ten skrót PRS, Private Rented Sector. To są w dużym skrócie dwa kroki wstecz. Różne instytucje, fundusze emerytalne, firmy ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne muszą generować zyski dla swoich tam członków emerytów, członków inwestorów i tak dalej. No i one inwestują w różne środki, między innymi w nieruchomości. Kiedyś dominującą taką klasą inwestycyjną dla tych funduszy i różnych podmiotów były biurowce, magazyny, galerie handlowe i tak dalej. Natomiast one, zwłaszcza w ostatniej dekadzie, trochę przestały być aż tak, powiedzmy, opłacalne. Biurowce, galerie chyba. Galerie dostały po nosie przez e-commerce, biurowce dostały przez pracę zdalną i pandemię, która po prostu przyspieszyła pewne trendy, e-commerce zresztą też. No i różne rzeczy tu się zmieniają i nową, a może nie tyle nową, co taką, to jest bardziej popularną klasą aktywów, w którą inwestują po prostu te podmioty, stały się mieszkania na wynajem. No bo każdy gdzieś mieszkać musi. W wielu krajach jakby brakuje mieszkań, albo przynajmniej brakuje takich fajnych mieszkań na wynajem, więc stąd się pojawiła taka idea i stąd się biorą też pieniądze jakby inwestujące jakby w ten sektor. No i Polska jest troszeczkę taką białą plamą wśród krajów europejskich, bo u nas przypada na 1000 mieszkańców przypada 0,3 takiego mieszkania funduszowego, w Czechach jest ich 6. Czyli teraz, jeżeli dzisiaj w Polsce istnieje już takich wynajmowanych mieszkań, tam lekko ponad 10 000 jest wynajmowanych i do końca tego roku ma być chyba 17 000, do końca 2025 roku będzie ich, nie wiem, chyba 50-60 tysięcy, to jest według planów, niekoniecznie muszą być zrealizowane. No to słuchajcie, żebyśmy mieli tyle mieszkań co Czesi dzisiaj, musielibyśmy mieć ich 200 000.
tak duża jest jakby luka między tym, co jest u nas, a Czesi to ciągle są znowu tam lata świetne znowu za tym, co jest w Europie Zachodniej. Więc jakby to jest coś, co się będzie rozwijało. No i faktycznie głównie to są fundusze zagraniczne, bo one mają pieniądze, żeby inwestować jakby w te mieszkania. No i przede wszystkim w jaki sposób inwestują. No tutaj jest taki mit, że te fundusze przychodzą do deweloperów, mówią, pokaż deweloperze, co tam masz w ofercie dzisiaj, tam na stronie, tam sobie gra, o te nam się podobają, te tutaj, zabieramy te mieszkania konsumentom, konsumenci nic nie kupią. No nie, tak to nie wygląda. Przede wszystkim fundusze inwestują w inwestycje całobudynkowe, one nie chcą z reguły mieć pakietów pojedynczych mieszkań, to są całe budynki. Po drugie, to są inne budynki niż chcą konsumenci, jest kompletnie inna struktura tych mieszkań w tych budynkach, więc niekoniecznie te budynki w ogóle by powstały, gdyby te fundusze nie przyszły. Albo gdyby nie ten fundusz, to by powstał tam biurowiec albo coś innego. Więc to trochę są mity z tym zabieraniem konsumentom. Zatem te mieszkania potem trafiają na rynek najmu. Można je wynająć po prostu i wynająć je w takich samych czy podobnych pieniądzach do tych mieszkań, które Kowalscy oferują, tylko znowu z tymi wszystkimi udogodnieniami, które daje powiedzmy firma. Więc oczywiście tam są jakieś zalety tego, że te fundusze nam się pojawiają. Problem jest taki, że no, mimo, że tych mieszkań od funduszy relatywnie jest mało nadal, no to one się mimo wszystko koncentrują na liście po prostu 6 miast w tej chwili. Przede wszystkim Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Trójmiasto, tak, Łódź, ale już na przykład taki Szczecin, Katowice, no to już niekoniecznie. Tutaj już wybiórcze i to specyficzne dość podmioty, i to polskie podmioty tylko tam inwestują, no a już idąc dalej w las, no to po prostu jest kulawą nogą, nie będzie chciał inwestować nie, w Chorzowie, czy nie wiem, w Zielonej Górze, gdzie deweloperzy może i chętnie by sprzedali takim funduszom. Efekt jest taki, mamy kumulację i znowu te mieszkania też się nie kumulują dowolnie wszędzie, tylko raczej centra miast, dobrze skomunikowane dzielnice. I może być tak, i faktycznie w ostatnim czasie są takie sytuacje, że w momencie, kiedy w takich mikrolokalizacjach typu warszawski Mordor, typu Popowice we Wrocławiu, nagle w momencie, kiedy jest oddawany cały budynek, no to nagle na rynek wjeżdża 250 bardzo ładnie wykończonych, profesjonalnie promowanych i wycenionych jakby konkurencyjnie do rynku mieszkań, które trzeba szybko wynająć. No i nagle się okazuje, że w danym miejscu jest dość duża podaż mieszkań na wynajem. Właściciele innych mieszkań, no cóż, odczuwają konkurencję, dla nich jest źle. Dla najemców super, no bo nagle jest 10-20% spadek czynszu lokalnie, to można odczuć faktycznie w takich miejscach. No więc jakby kto korzysta i kto ma problem? No okazuje się, że korzysta najemca, paradoksalnie, bo ma nowe mieszkanie, ma lepsze warunki najmu, takie bardziej przewidywalne, bez tych wszystkich tam wymysłów prywatnych właścicieli. Największy problem mają prywatni wynajmujący, bo teraz nagle muszą jednak lepiej wykończyć to swoje mieszkanie, może lepszą umowę zaproponować, może być bardziej konkurencyjnym. Na koniec dnia te fundusze no, trochę siłą rzeczy zaczynają wymuszać troszeczkę na prywatnych wynajmujących no, większą konkurencję. Oczywiście to nie są wspaniałe i najwspanialsze na świecie i oczywiście tam zawsze trochę wprowadzają fermentu i zamieszania na rynku. Natomiast to do zasady no, przynoszą jakiś tam nowy standard, nową jakość na ten rynek, no ale znowu głównie dużych miast. Ale wchodząc właśnie tutaj ci w zdanie, to jest tak też z tymi funduszami. One faktycznie stosują, powiedzmy, znaczy w cudzysłowie, tak, dumping cenowy troszeczkę, no bo muszą po prostu komuś ten rynek zabrać, ale dają też wyższy standard tych mieszkań. To jest koniec. Te mieszkania w najmie prywatnym, powiedzmy sobie często, to były takie rzeczy, które się na działce rekreacyjne nawet nie nadawały. To już jako trzecie miejsce ich przeznaczenia to były wysłane do mieszkania dla najemcy, bo najemca się prześpi na byle jakim łóżku i byle jaki regał będzie miał. Nie wszyscy oczywiście prywatni wynajmujący tak robili, ale taki ten segment rynku też trzeba powiedzieć jest. No i też oczywiście właśnie jak się popsuje lodówka czy coś, to do funduszu dzwonisz i następnego dnia przychodzi ekipa i zmienia, a z tym prywatnym właścicielem to masz 1000 tłumaczeń, dlaczego ta lodówka się popsuła, co z nią zrobić, kto ją zepsuł i w ogóle dlaczego dochodzenie. Ale też, żebyśmy nie wyszli na takich ludzi, którzy promują fundusze, to powiem, że też są obawy, bo na pewno ktoś zaraz powie, a w Berlinie to fundusze łajdacko
podnoszą czynsze, bo uzyskały monopol. I co powiesz na taki argument przeciwko funduszom? Znaczy, to są trzy rzeczy, można powiedzieć. Znaczy, pierwsza rzecz jest taka, że nawet jeżeli fundusze będą tak aktywnie jakby w Polsce inwestować, na przykład w ostatnim kwartale nie było praktycznie ani jednej inwestycji głośnej na rynku PRS-owym, bo się finansowanie zrobiło drogie i one też wyhamowały swoją aktywność, ale nawet gdyby tak szybko budowały i w ogóle i tak dalej, no to ciągle będą stanowiły przynajmniej w Polsce mniejszość rynku. Jednak ta nasza polska specyfika jest inna niż niemiecka. Tam historia doprowadziła po prostu do tego, że duże pakiety starych budynków z czasów NRD po prostu trafiły w ręce tych funduszy. Tam ten monopol był możliwy. W Polsce no naprawdę nie dojedziemy tam, przynajmniej nie w ciągu najbliższych powiedzmy dekady albo 3 nawet. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że... Dekadami to ja bym już nie przesadzał, powiedzmy. No ale musielibyśmy naprawdę bardzo, bardzo dużo jakby pozmieniać też w innych miejscach rynku. Druga rzecz jest taka, że te fundusze są na tyle widoczne na radarze i rządzących i powiedzmy ustawodawstwa, że dość łatwo jakby nałożyć na nie różne regulacje i ukrócić tego typu proceder. Zdecydowanie trudniej się jakby reguluje wynajmujących prywatnych, bo oni są też wyborcami. Ich są po prostu setki tysięcy, no i to się robią problemy, nie? Więc łatwiej tak naprawdę Homonto założyć funduszowi, aniżeli Kowalskiemu. No ale najemcy też głosują, wiesz, i to jest tak, że ale to jest kolejne pytanie, nie z tej audycji, ale kolejne pytanie, czy mieszkanie ma być dobrem, czy też ma być... Myśmy to nagrywali do niedzieli. Towarem, to moglibyśmy tutaj rozmawiać do nocy. No ale trzecia rzecz jest taka, że jakby w momencie, kiedy te fundusze inwestują, zwłaszcza w Polsce, one tworzą nowe mieszkania, więc jakby ta nowa podaż, co do zasady jakby no, prawa ekonomii są takie, że no, przynajmniej przyhamowuje wzrost cen, aniżeli go napędza. Im większa jest konkurencja na rynku, no bo znowu, tam w Niemczech była koncentracja dużych firm. U nas w Polsce w tej chwili samych podmiotów, które coś próbują wyczarować na tym rynku PRS-owym jest kilkadziesiąt. Oczywiście dużych funduszy jest tak naprawdę tam 8 łącznie, tak. I tam oczywiście są różne motywacje, bo niektóre budują te fundusze, żeby sprzedać się do większych funduszy. To jest dłuższa dyskusja na temat strategii biznesowej. Niemniej tam konkurencja jest. No i teraz wejdźmy w te REIT-y, o których zaczęliśmy mówić, no bo w momencie, kiedy te fundusze trochę tam wyleczą część Kowalskich i Januszy najmą właśnie w stawianiu meblościanek i pstrokatych kolorów, z tego, że może się nie zajmować najmem, bo po prostu są tego bardziej profesjonalne podmioty. REIT-y, generalnie w ogóle inwestowanie poprzez spółki na przykład giełdowe w nieruchomości, to jest właśnie rozwiązanie dla Kowalskich i ustawy o REIT-ach, właśnie o spółkach z pewnymi dogodnieniami podatkowymi umożliwiają po prostu Kowalskiemu zainwestowanie w to samo, co gdybym miał mieszkanie, tak będę miał nie jedno mieszkanie, tylko udział drobny, ale w 10 tysiącach na przykład. Mniejsze kwoty, nie musisz kupić całego mieszkania. Poprzez mniejsze kwoty, bo kupuję jedną akcję za parę złotych, czy tam paręnaście euro. Jeżeli chcecie zostać współwłaścicielem tych mieszkań w Berlinie, co tak wyzyskują tych Niemców, to możecie sobie kupić akcje 3 notowanych na niemieckiej giełdzie spółek za paręnaście euro. Nie ma problemu. I te spółki po prostu muszą płacić dywidendę. Na tym polega cała filozofia REIT-owa. I teraz, po co ja mam mieć mieszkanie albo kilka mieszkań? Mogę mieć oczywiście, bo to kiedyś były udogodnienia podatkowe, dzisiaj one są trochę bardziej dyskusyjne. Skoro mogę mieć kilka tysięcy mieszkań, ktoś się tym zajmuje, ja nie muszę się trudzić tymi najemcami, remontami, niczym, bo to wszystko jest realizowane w ramach tej spółki. Po co? Jeżeli chcę mieć galerię handlową albo magazyn, to sobie kupuję odpowiednie spółki. Chcę mieć w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, w Australii, gdzieś jeszcze, żeby zdywersyfikować portfel, jest żaden problem. Kupuję to wszystko przez telefon. I o to chodzi w REIT-ach. Nie ma. Tylko polskich ciągle nie ma, bo ustawy nam brakuje. Ja uważam, że to jest w ogóle błąd, że nie ma tej ustawy. W ogóle zresztą jest też tak, że mówimy tutaj o tych funduszach i o rynku najmu mówiliśmy, ale pamiętajmy, że rynek mieszkań składa się z najmu i z własności. I jeżeli nagle się pojawia profesjonalny najem, dużo rynków najmu, to ta własność też jest tańsza. Dla właścicieli może to jest niedobre, ale dla tych, którzy chcą kupić mieszkanie, to jest dobre, bo w ogóle jest zasada taka, że kij ma dwa końce i jakby się nie spojrzał, to zawsze w każdym działaniu znajdę jego ludzi, którzy tracą i którzy na czymś zyskują. No ale tu jakby właściwie w jednym zdaniu jakby ująłeś jakby sedno, jaka powinna być w ogóle dobra polityka mieszkaniowa. Ona powinna wspierać różne metody,
różne segmenty jakby dostarczania mieszkań, i fundusze, i te komunalne, i TBS-y, i własność, i te na wynajem prywatny, takie śmaki i owaki, bo dzięki temu po prostu rośnie podaż różnoraka i powoduje, że tak naprawdę to wszystko jest tańsze i bardziej dostępne. Ustawa o RIT-ach w Polsce 3 razy już po prostu zmarła śmiercią tragiczną. Pierwszy raz ją ukatrupił prezes Glapiński, 2 kolejne to tam miały jakieś inne perypetie, a to moim zdaniem jest trochę chocholitanie z polityków. Dzisiaj jest tak, że Schmidt, czy tam Fernandez, czy ktokolwiek inny w Europie Zachodniej może sobie kupić akcje spółki inwestującej w danym kraju w mieszkania, czy tam cokolwiek innego, które tworzą właśnie te nieruchomości, i jest zadowolony. Polski oszczędzający nie ma takiej możliwości, jest skazany na te spółki zagraniczne. Są oczywiście pojedyncze takie małe podmiociki, które to robią, ale powiedzmy nie dyskutujmy o nich. A takich poważnych podmiotów za bardzo nie ma. Nie może polski oszczędzający zainwestować w polskie mieszkania na wynajem w polskiej profesjonalnej spółce notowanej na polskiej giełdzie. Dlaczego? Odpowiedzcie mi, ja tego nie rozumiem. Ci, którzy kombinują jakby takie inwestycje, muszą robić stójkę z mostem, zakładać fundusz na przykład w Luksemburgu albo gdzieś indziej. No jaki to ma sens? Zero, kompletnie. Słuchajcie, chciałem podziękować Janowi za audycję. Tematów na przyszłe audycje nam się narodziło sporo, bo moglibyśmy dużo powiedzieć. Tak jest. Zachęcam Was, jeżeli interesują Was nieruchomości, subskrybujcie mój kanał, piszcie w ogłoszeniu, zaglądajcie do Jana również na kanał, link na dole. Zapraszam serdecznie. Piszcie nam w komentarzach, co chcecie, kolejne tematy. Zapraszam również na oczywiście szkolenia na Symen24.pl. Cześć, trzymajcie się. Dziękuję serdecznie.